Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Kochani, dziś zapraszamy do wysłuchania bardzo ważnego i pouczającego orędzia Pana Jezusa, które przekazał do Barbary Weigand, niemieckiej mistyczki i wizjonerki, założycielki Eucharystycznego Przymierza Miłości, służebnicy Bożej Kościoła katolickiego. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania całości tego niezwykłego przekazu. Cały dzień chodziłem wokół tego domu, wokół tej świątyni, którą wybrałem dla siebie, w której chcę zamieszkać, a ona odmawiała, chciała się mnie wstydzić. Czy wolno ci wstydzić się mnie, który pracuje nad tobą od lat, od 20-30 lat, który wyprowadziłem cię z twojego pokrewieństwa, z twojej ojczyzny do obcej ziemi, i dałem ci tyle dowodów mojej miłości. Wiedzcie, że nie macie się czego wstydzić, nawet tam, gdzie jesteście wyśmiewani. Przyjdzie czas, że wyleję na nich moją pomstę, choć nie od razu. Wiedzcie jednak, i wszyscy będziecie wiedzieć, że jestem Bogiem sprawiedliwym, że nagradzam i karzę według zasług, że mam moc wybrać dla siebie moje stworzenia, gdy przyjdzie czas, że zstąpię na moje stworzenia, bo zbłądziły. Wiedz, że wybrałem sobie lud w Starym Przymierzu. Kiedy zeszli z właściwej drogi, uczynili sobie innych bogów i oddawali im cześć, spowodowałem potop, który ogarnął cały świat i zniszczył cały rodzaj ludzki. Ale potem zawarłem przymierze z ludzkością, że nigdy więcej nie pozwolę, aby na rasę ludzką przyszedł potop. Ale kiedy zobaczyłem, że znowu jest to konieczne, bo moje stworzenia znowu wyparły mnie ze swoich serc, gdzie zbudowały wieżę babilońską, bo myślały, że są takie jak ja, że powinny stawić się przede mną budując wieżę, której wierzchołek sięgałby nieba, aby kiedy już nie będą się rozumieć i nie będą się zgadzać, rozpoznały po tym znaku, że jednak są braćmi, wtedy pomieszałem ich język. Ja jestem Pan, Bóg Twój. Nie będziesz miał żadnych obcych bogów obok mnie. Dlatego wybrałem sobie lud, a był to lud izraelski. I wśród tego ludu zachowałem nienaruszone imię moje, chociaż byli wśród nich tacy, którzy chcieli mnie wyprzeć. Ale bardzo rzadko zdarzał się taki, który już nie wierzył w Boga. Ale kiedy ludzie zaczęli już nie wierzyć prawidłowo, kiedy pogrążyli się najgłębiej w wadach pogaństwa, wtedy nadszedł czas, kiedy zstąpiłem i sam chciałem stać się człowiekiem, kiedy przyjąłem ludzką naturę, aby pokazać człowiekowi, że jestem Panem, Twoim Bogiem, że stworzyłem rodzaj ludzki, i że ja, ponieważ obiecałem to przy wejściu do raju, gdy człowiek upadł przez grzech i przez grzech został wygnany z raju, obiecałem mu, bo jestem dobrym, miłosiernym Ojcem, że go zbawię, że nadejdzie czas, gdy ja sam przyoblekę to ciało, które ukształtowałem moją twórczą ręką, i odkupię je. Teraz jestem wśród tego pokolenia od 33 lat i chodzę z nim dzień w dzień. Nazwałem go moim bratem, moją siostrą, moją matką, aby pokazać, że chcę zbawić wszystkich ludzi, że przyszedłem potwierdzić swoim własnym słowem to, co chciałem zachować w rodzaju ludzkim przez proroków dzięki objawieniom Bożym, bo nie przyszedłem znieść prawa Mojżesza i proroków, ale doprowadzić je do doskonałości. A jednak nie rozumieli mnie. Co to zrobiło? Przez 33 lata widzieli mnie, jak chodziłem pośród nich, przez 3 lata występowałem publicznie jako nauczyciel, a wszyscy, którzy szli za mną, musieli przyznać przed sobą, że mówię jak ten, który ma władzę. I co uczyniło to pokolenie, kiedy dzień po dniu obcowało ze mną? Kto raz jest ślepy i odwrócił swoją wolę, zawrócił i przyjął szatana do siebie, ten jest ślepy, głuchy i niemy na wszystko. Tak jest do dziś, i tak było wtedy, gdy chodziłem wśród ludzi.
ci, którzy mieli zbawić rodzaj ludzki, którzy interpretowali pisma, którzy podawali się za wybrańców bożych, kapłani i faryzeusze, oni sami nie uwierzyli, nie zrozumieli mnie, bo nie chcieli. I bez względu na to, jak ostro wytykałem im ich błędy i zaglądałem do ich bezbożnych serc, i sprawiałem, że okazywali się winni przed całym światem, wszystko to było daremne. To pokolenie przyprowadziło mnie na krzyż. A teraz, moje dzieci, nastąpiło przejście ze Starego do Nowego Testamentu, przepaść między Starym a Nowym Testamentem, przymierze, które zawarłem z rodzajem ludzkim, przeszło i pozostaje tak długo, jak długo świat stoi. Naród wybrany pozostaje na świecie tak długo, jak długo istnieją narody na ziemi, bo stworzyłem człowieka i dałem mu intelekt i wolną wolę. Wybieraj, przyjacielu, wybieraj. Teraz masz wybór. Teraz stoisz przed samym sobą. Wybierajcie między dobrem a złem, a ponieważ dałem człowiekowi wolną wolę, dlatego nikogo nie zmuszam, i będę zwlekał ze sprawiedliwością aż do wyczerpania się mojego miłosierdzia, a to trwa tak długo, jak długo człowiek żyje, i jak długo trwa wdech i wydech. A ponieważ wiedziałem, że człowiek jest słaby, że jest skłonny do złego, i że ponieważ szatan uwiódł pierwszego człowieka, ośmieli także wszystkich pozostałych i wciągnie wielu do swojej włóczni. Dlatego założyłem Kościół, w którym złożyłem wszystkie moje środki zbawienia, w którym założyłem 7 sakramentów, które umieściłem na górze, skąd mogą je widzieć i oglądać wszystkie ludy ziemi. Macie wybór, wy wszyscy, którzy teraz szydzicie ze mnie, którzy wierzycie, aby podnieść się do rangi bogów poprzez udawanie, ja sam jestem Bogiem, muszę wiedzieć, co robić. Wy, bezbożnicy, których jedynym językiem jest tylko, czynię dobrze i nikogo nie oszczędzam. Nie, moje dzieci, tak nie jest. Ja jestem Pan, Bóg Twój. Nie będziesz czynił sobie obcych bogów, aby ich czcić. A wszyscy ci, którzy czczą złotego cielca, miłość własną, cielesność, pożądliwość oczu, uczynili sobie Boga własnego i tego czczą. Kiedy w Starym Przymierzu zobaczyłem, że lud zbłądził z właściwej drogi, gdzie wielu było jeszcze wierzących, ale już zaczęło przyjmować pogańskie zwyczaje, dałem ludowi Bożemu 10 przykazań przez wybranych ludzi, przez Mojżesza, którego wybrałem. Te 10 przykazań nadal istnieje dzisiaj. Nie przyszedłem, aby je znieść, ale aby je wypełnić. To musicie wypełnić, wy wszystkie dzieci moje. A ponadto w Nowym Przymierzu w moim Kościele dałem 7 świętych sakramentów, które są tak wieloma źródłami łaski. Jak wiele jest sakramentów, w których wszyscy możecie się kąpać, obmywać i oczyszczać, i wszyscy możecie osiągnąć najwyższy stopień świętości, jeśli tylko zapragniecie. Ale ponieważ w obecnym czasie jest to tak bardzo lekceważone, ponieważ w moim Kościele doszło do takiego stanu, że chrześcijanie stopniowo flirtują bardziej ze światem, i skłaniają się bardziej ku tym, którzy już dawno odpadli i odeszli, i są zwolennikami tych, którzy udają, że poprawiają religię Chrystusa, którzy pojawili się jako reformatorzy i utworzyli swoją własną religię według własnych pojęć, według własnych idei. Rozejrzyjcie się wokół siebie, zobaczcie, jaka była ich podstawowa cecha, ponieważ nie chcieli już dłużej znosić twardego jarzma Ewangelii, ponieważ, jak Luter, Kalwin i wszyscy im podobni, lubili oddawać się cielesności, ponieważ za bardzo zaglądali do kielicha życia, bezbożności, a następnie aby zgromadzić całkiem sporo naśladowców, aby nie zostać samemu, uczynili religię łatwą, słodką i przyjemną dla ludzi, i przedstawili ją światu. Wiedzieli, jak złapać ludzi. Mówili o wielkich tej ziemi,
którzy byli obdarzeni dobrami doczesnymi, którzy stali na czele, którzy mieli rządzić ludem. Dla jednego z nich żona, która była połączona z nim w małżeństwie, nie była już właściwa. On chciał, ponieważ był jeszcze wierzącym chrześcijaninem i nie śmiał już dłużej żyć w ten sposób, uzyskać dla siebie pozwolenie przez takiego reformatora. We wszystkich krajach wyrządził wiele szkód i wygrał wiele. Biedni ludzie musieli, czy tego chcieli, czy nie. I popatrzcie, moje dzieci, jak w obecnym czasie sprawy coraz bardziej idą w dół. Jakże muszę nad tym ubolewać. Dzień i noc mieszkam wśród was w cichym przybytku i patrzę, czy przychodzi człowiek, który szuka u mnie rady, pociechy i pomocy, aby ulżyć swemu udręczonemu sercu. Nie wiecie już, gdzie was brakuje, wszyscy czujecie presję, która ciąży na ludzkości. Życie staje się coraz ciemniejsze. Wszyscy musicie współczuć smutkowi, bólowi, który wasz Bóg i Pan, niewidzialnie obecny wśród was, musi znosić w milczącym tabernakulum, bo dobrze przewidziałem, kiedy ustanowiłem Najświętszy Sakrament, kiedy zamierzałem, ponieważ kochałem ludzi i powinienem od nich odejść, pozostawić pamiątkę, aby wszyscy przyszli do mnie i pozostali ze mną zjednoczeni, dopóki trwa walka tego życia. Już wtedy przewidziałem, że to wszystko się spełni, że z mojego serca powstaną ludzie, bo wszyscy kapłani są sercem mojego Kościoła, ja jestem głową, wy wszyscy jesteście moimi członkami, a sercem mojego Kościoła, sercem tego mojego mistycznego ciała, jest kapłaństwo katolickie. Ilekroć jakiś kapłan upada tak nisko, że odchodzi od Kościoła, i na dodatek zakłada inną doktrynę, tylekroć rozdziera w moim sercu tak głęboką ranę, że nie zagoi się ona już nigdy, jak długo trwać będzie historia świata. Bo jak w rodzinie, gdy ojciec wychowuje dzieci jedno po drugim, i trudzi się dzień i noc, aby zapewnić im doczesny i wieczny dobrobyt, jedno z nich odchodzi i pozostawia ojca wyśmiewając się, marnując i trwoniąc majątek i zadając ojcu śmiertelny cios, tak jest i z tym, że ilekroć jakiś kapłan odchodzi od Kościoła, zadaje śmiertelny cios mojemu sercu, a wszyscy, którzy się go trzymają i przyłączają do jego nauki, zadają mi śmiertelny cios. Wszędzie dążą do zniszczenia mojego Kościoła. Dlatego moje dzieci wiedzcie, że jestem dobrym Bogiem, kochającym Ojcem, czułym Ojcem, który troszczy się o swoje dzieci, który stoi w oczekiwaniu i patrzy, gdzie może przynieść pomoc. A ponieważ ja, choć z ciałem i krwią, z boskością i człowieczeństwem, mieszkam żywy w Najświętszym Sakramencie, jestem jednak ukryty przed Twoim spojrzeniem, dlatego pragnę wejść do ludzkiego serca. Muszę posługiwać się moimi stworzeniami, aby przez to stworzenie zbawić innych, aby zbawić jego bliźnich. Dlatego, moje dzieci, przyłączcie się do mnie. Zajrzyjcie do rodziny moich małych tutaj. Spójrzcie na jej braci i siostry oraz wszystkich tych, którzy się z nią jednoczą, czy to duchowo, czy osobiście w rzeczywistości. Zajrzyj do środka i zobacz, czy nie znajdziesz spokoju. Czy nie ma nieba na ziemi? Spójrz, raj był kiedyś na ziemi, a ponieważ człowiek zgrzeszył, zniknął z ziemi. Kiedy stworzyłem człowieka, stworzyłem raj, a człowiek żył w niewinności jak dziecko. Nie wiedział nic o cierpieniu, bo stworzyłem go mniej doskonałym od aniołów, bo anioł nie nosi ciała i krwi. Jest on istotą czysto duchową, tak jak ja sam, ponieważ został stworzony, aby być w mojej najbliższej bliskości. Ponieważ chciałem stworzyć inne stworzenie, stworzyłem najpierw wszechświat, ten wielki wszechświat stworzenia, wyjdź i spójrz na niego, czy nie brakuje jeszcze czegoś w jego doskonałości,
czy nie ma jeszcze czegoś do zganienia, i to wszystko położyłem u Twych stóp, o człowieku. Stworzyłem człowieka materialnie, czyli złożyłem go z ziemi i istoty duchowej, a więc jego ciało skłania się ku ziemi. Wiedziałem z góry, że upadnie i będzie słaby, że nadejdzie godzina, kiedy nie będzie zachowywał moich przykazań. Wtedy omówiłem i ułożyłem plan z moim Ojcem i moim duchem i stanąłem przed moim Ojcem i powiedziałem: tak, stwarzamy człowieka, choć wiemy, że upadnie. Oto my chcemy pomnożyć naszą miłość. Miłość jest czymś tak wielkim, że chce się mnożyć. Weźcie siebie samych, jeśli kochacie, to miłość pobudza was do rozmnażania się, abyście mogli udowodnić temu, kogo kochacie, że go kochacie. Widzisz, tak właśnie kochaliśmy siebie, my 3 osoby boskie, że chcieliśmy pomnożyć naszą miłość. Dlatego stworzyliśmy niebo z aniołami, a kiedy stworzyliśmy ziemię, powiedziałem do Ojca: tak, Ojcze, chociaż wiemy, że ta istota stanie się słaba, to jednak chcemy ją stworzyć, chcemy tę miłość pomnażać dość często. Ja sam z własnej woli chcę wejść i odkupić człowieka. Chcę stać się człowiekiem i pokazać człowiekowi, jak go kocham, i pokazać aniołom, jak kocham moje stworzenia. Oto nadeszła chwila, kiedy powzięliśmy ten plan i zakomunikowaliśmy go naszemu stworzeniu, bo w tym czasie nie było żadnego stworzenia oprócz aniołów, którzy otaczali mój tron i którzy byli najbliżej, aby to usłyszeć. Wtedy powstał pierwszy spór, a to stworzenie spojrzało na siebie w swojej doskonałości i w swojej świetności, i powiedziało do siebie: kiedyś będziemy czcić człowieka, nie oddajemy hołdu temu planowi. A Lucyfer stanął przed tłumem i rzekł do nich: kto pójdzie za mną i podejmie walkę z tym Bogiem, który przygotował dla nas plan, abyśmy pewnego dnia czcili człowieka. Tego Boga w drugiej osobie będziemy czcić jak ludzie, nie będziemy służyć. Oto był pierwszy grzech, a ponieważ grzech narodził się już w niebie, a anioł został strącony, od tego czasu powstało piekło. I zanim świat został stworzony, piekło już było. Kiedy stworzyłem świat, a szatan patrzył na to stworzenie, na tę istotę ludzką, i wzbierał w nim gniew, ponieważ to stworzenie chodziło ze mną w niewinności i świętości, a Bóg współdziałał z nim, szatan chciał zepsuć moją radość z czystej nienawiści do mnie, swego Stwórcy. I tak oto zajął się słabą istotą, Ewą. Tak właśnie powstał konflikt, mówiłem wam, kiedy przedstawiłem plany, które począłem i które zrodziła moja miłość, i tylko moja miłość. I wszystkie te plany wydają się być teraz zniszczone, ponieważ ludzie są tak bezbożni na świecie, ponieważ każdy zaczyna wszędzie tworzyć swojego Boga. Przez uzależnienie od przyjemności wciąga się cały rodzaj ludzki i wszystko, co kiełkuje w człowieku od młodości, ulega zepsuciu, bo chrześcijanie, którzy są ochrzczeni i wychowani przez dobrych rodziców, mają w sobie wiarę w Boga i nieśmiertelność duszy, ale przez frywolne życie wielu wyrzuciło wiarę za burtę i zmyło się w niewiarę liberalizmu i bezbożności. Niewiara staje się z dnia na dzień coraz bardziej powszechna, i czyż nie powinienem być zmęczony widząc, że całe pokolenie jest nią obmywane? Powiedziałem: ty jesteś Piotr, to jest skała, i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Wy, dzieci moje, jesteście u bram piekła. Nadszedł czas, kiedy muszę powiedzieć do moich stworzeń: tak, tak, bramy piekielne nie przemogą was. Kiedy potrzeba jest największa, moja pomoc będzie najbliższa. Dlatego, dzieci moje, podnieście głowy. Trwajcie przy sztandarze, na który przysięgaliście w chrzcie świętym.
Oto krew serca mojego jest nadal na Twojej duszy, jesteś nadal wyryta w moim sercu, jesteś naznaczona w moich rękach. Wykąpcie się, obmyjcie się w mojej krwi, dajcie dobry przykład, aby wasi bliźni zobaczyli, że jeszcze coś wam zostało dla waszej katolickiej wiary, bo oni chcą zniszczyć prawdziwy, jedyny prawdziwy Kościół, nawet jeśli wy jeszcze żyjecie pół na pół. Wielu wierzy, że nadal są pobożnymi chrześcijanami, ale wszystko jest stracone w pogoni za przyjemnościami.